tym czasie to nasze aresztowanie nie zatrzymało aktywizacji uniwersytetu, a przeciwnie ją przyspieszy. Przyspieszyło ją bardzo istotnie w międzyczasie właśnie młodzi poszukiwacze sprzeczności. Adaś Michnik-Jakś, Lityński, Sewek, Blumstein, Janek Gross przyszli na Uniwerek i na Uniwerku zaczęli się bardzo aktywizować i oni rozpoczęli akcję na rzecz uwolnienia nas z więzienia, przeciwko uwięzieniu protestować. W ogóle przywódcy w więzieniu znakomicie robią. Znakomicie. W ogóle więzienie bardzo dobrze robi działalności politycznej. Dynamizuje ją. Daje konkretne, jasne, zrozumiałe dla wszystkich zewnętrznych ludzi cele i pozwala na szerzenie propagandy, agitacji, ruchu niesłychanie cenna rzecz. I to, trzeba powiedzieć, komandosi wykorzystali. Mówię komandosi, bo tak zaczęto już wówczas tą naszą opozycję na uniwersytecie nazywać, a pochodziło to stąd, że metodą działania ich były desanty na zebrania. Jakiekolwiek by się nie odbywało zebranie na Uniwerku, to ono miało jakiś tam temat, dyskusja, spotkanie, wykład, obojętnie. To nasi przygotowywali się do dyskusji, potem wchodzili na tą dyskusję i przejmowali ją, wnosili nowe racje, nowe sprawy. No dla przykładu o wojnie 1939 roku mówił, taki wykład miał publiczny ten Andrzej Garlicki i tam chłopcy wnieśli pakt Ribbentrop-Mołotow i dyskusja cały czas toczyła się o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Już nieważne, co ten prelegent mówi się na ten temat. Mówią wszyscy, to jest jasne, wszyscy o tym słyszą, do wszystkich to dociera. Rozpoczął się okres złotego wieku na Uniwerku, demokracji pełnej. Na Uniwerku. I tu znaczenie zasadnicze, podkreślam, miała ta postawa profesury postpaździernikowej, która sama się angażować nie chciała, a która nie dała nikogo relegować. Te 3 czy 4 dyscyplinarki Adasia i po kilka dyscyplinar, po 2, jednej dyscyplinarek, mnóstwa innych chłopców, których nie wyrzucano, ich zawieszano, udzielano nagany. To się wtedy bardzo dobra procedura taka, bardzo liberalna. Studenta z takich powodów trzeba by wyrzucić na dyscyplinarce i miał on prawo do obrony i wybitni profesorowie przychodzili go bronić, wybitni profesorowie przychodzili na salę. Wówczas również miała miejsce pierwsza petycja. Kliszko parokrotnie polecał kogoś wyrzucić, właściwie wyrzucić Michnika i było takie polecenie partyjne. Za to, że rzekomo obraził Rakowskiego na dyskusji z Rakowskim. Rakowski zresztą napisał list, że go Michnik wcale nie obraził. A oprócz tego zbierano masową petycję, pierwszą po długiej przerwie, którą podpisało 1100 studentów i 200 kilkudziesięciu pracowników naukowych z takim tekstem, że nie wolno nikogo represjonować za jego głos w dyskusji na zebraniu otwartym, czy jakimś tam, w dyskusji. No, nasze 2 lata uleciały. To się tak mówi, bo to niesłychanie powoli idzie. Czas w więzieniu ma swój własny wymiar, zupełnie inny niż wszystkie inne czasy. Wstecz jest zawsze, jak się spojrzy wstecz na te 2 lata, to ich nie było. A jak się patrzy rano na dzień, który ma dojść do wieczora, to jest wiek.